Cześć, jestem Devon i witam Was na pierwszym odcinku z serii od zera Farming Simulator 25. Biegam sobie teraz tu po farmie, niestety nie mojej. Teraz jedyną rzeczą, którą mogę zrobić jest kontrakt, więc nie ma co tracić czasu, tylko bierzemy kontrakty. Wybrałem sobie koszenie łąki, bo to chyba będzie najlepsza rzecz, jaką mogę zrobić na początku. Kosiarki już mam podpięte, więc mogę jechać na łąkę o numerze 12. Jest to seria od totalnego zera, czyli tak, ani nie mam pieniędzy, tak jak zresztą widzicie w prawym górnym rogu, nie mam żadnego landa swojego i na dodatek nie mogę wziąć kredytu, czyli muszę do wszystkiego dojść od totalnego zera. Jedyną opcją teraz są kontrakty, więc cały odcinek dzisiaj pewnie będę je robił, no bo nie mam wyjścia. Dopiero jak nazbieram wystarczającą ilość gotówki na pierwszy land, to wtedy zaczniemy coś działać. Prawdopodobnie kupię sobie ten pierwszy land i znowu będę robił kontrakty i tak w kółko. Moim planem jest na zaczęcie tej serii jest kupienie najpierw landu jakiegoś najmniejszego, oczywiście potem sprawdzimy te ceny. Z tego co pamiętam, to chyba 20 000 kosztuje najtańszy land, więc 3, 4, może 5 kontraktów i powinien mieć zarobione pieniądze. Jeśli oczywiście dostanę po 5000 za każdy, ale patrząc na to, że muszę wypożyczyć do każdej misji maszynę, to raczej będę zarabiał mniej. Więc obstawiam, że tak 5, 6, może 7 kontraktów dzisiaj zrobimy i wtedy uda mi się kupić pierwszy mój land. Co planuję zrobić z tym landem, jak już go kupię? No prawdopodobnie pierwszą rzeczą, jaką postawię na tym landzie, będzie szklarnia. Według mnie to jest najbardziej opłacalna rzecz w tej całej grze. Oczywiście zapytacie, skąd wezmę wodę? A wodę wezmę z wypożyczonej beczki i samochodu albo jakiegoś innego ciągnika. Jest jeszcze jedna opcja. Po prostu podczas kontraktu tym ciągnikiem zamiast pojechać na pole, wezmę sobie, podłączę swoją beczkę, zatankuję ją, zatankuję potem szklarnię i będę miał za darmo zatankowaną szklarnię. No dobra, 62% za mną, zostało mi jeszcze tylko 38 i pierwsze pole będę miał skończone. A i zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że znajdziek też nie planuję zbierać. Chociaż co o tym sądzicie? Czy lepiej, żebym poszedł, pozbierał te znajdźki i trochę jakby oszukał grę, czy nie? Bo uważam, że to też jest trochę oszustwo. Ja bym chciał zacząć od totalnego zera, czyli muszę wszystko zarobić sam. Nie mogę sobie korzystać z ułatwień gry, bo to według mnie jest trochę cheatowanie. Chciałbym, żebyście po prostu mogli zrobić to samo co ja, czyli zacząć kompletnie od zera, bez żadnej super siły, bez żadnych modyfikacji, bez znajdziek, żebyście po prostu mogli nawet moje ruchy skopiować i odtworzyć to u siebie na swoich konsolach czy na komputerach, bo ja wiem, że na konsolach nie macie tych wszystkich modów, które ja mogę mieć, bo mogę mieć super siłę, mogę sobie dodać pieniądze, ale wy nie możecie, bo nie macie tego moda na konsoli, dlatego chcę robić tak, żebyście wy mogli skopiować całą moją serię i mieć ją u siebie tam na komputerach. No i dobra, moje pierwsze pole już za mną. Czas odebrać pieniądze i lecieć zaczynać kolejny kontrakt. Niestety tylko 2000, ale zawsze coś. Dobra, teraz widzę, że najlepiej płatną pracą jest znowu koszenie trawy, więc no nie ma co. Podpinam kosiarkę, dobrze, że chociaż jakaś inna jest, nie taka sama jak wcześniej. Nagroda za ten kontrakt to ponad 5000, więc już konkretne pieniądze. Wcześniej dostałem ledwo 2000 za tak duże pole, a teraz 5000 aż, więc no już zaczynają się coraz większe sumki. Dobra, nie ma co, zaczynam pierwsze pole, chyba wam to oszczędzę, bo już to widzieliście, więc pewnie to pominę i widzimy się, jak już się skończy. No i drugi kontrakt skończony, pieniądze odebrane i można lecieć dalej. Szukam teraz jakiegoś najlepszego i widzę, że najlepszy to jest oprysk za 11 000. Tak jak mówiłem, z każdym kontraktem zaczynają się coraz lepsze pieniądze. Dobra, no mam kawałek dojazdu na to pole, ale to spokojnie, 11 000 jak wpadnie, to mi to wynagrodzi. Zastanawia mnie tylko jedno, bo niezatankowany mam pojazd, nie mam herbicydu, ani żadnego innego środka. No i tak jak widzicie, dojechałem na pole, no i klops, nie mam jak zatankować, nie mam nic. Więc muszę wracać z powrotem do sklepu, kupić herbicyd. No i tak jak patrzę, tu już 11 000 minus herbicyd to będzie około 9. No może mi się ten biznes jednak nie opłacić. Niby fajnie, że 11 000, ale muszę własny nawóz dawać. Trochę to jest słabe, no ale rozumiem, bo pewnie ludzie kiedyś, jak były takie misje, brali po prostu i sobie pryskali własne pola zamiast robić misję. No dobra, nic nie zrobię, muszę jechać do sklepu, kupić herbicyd, zatankować i wrócić tutaj z powrotem. Jestem z powrotem na polu, kupiłem tylko jedną paletę, więc mam nadzieję, że mi wystarczy te 2000 litrów, bo jak nie, no to będę musiał znowu jechać do sklepu, kupić kolejnego Mausera z herbicydem, zatankować, odpryskiwać i znowu to przyjechać dokończyć. No mam nadzieję, że tak nie będzie, no bo bym się trochę zdenerwował i nagle z tych 11 000 muszę odjąć prawie 5000. No gdzie tu jest logika, gdzie tu jest sens? No ale spokojnie, nie ma co się denerwować przed zakończeniem kontraktu, będę się denerwował po. A teraz lecimy sobie na spokojnie, pryskamy całe pole
Została mi jeszcze połowa pola, ale fajnie idzie, szybko idzie, bo szeroki opryskiwacz. On ma chyba coś około 24 metrów, no to takim odpryskiwaczem to można naprawdę konkretne pola pryskać, nie to takie malutkie jak to teraz. Tutaj by wystarczył nawet zwykły ciągnik z opryskiwaczem, ale takie jest zadanie, tak robimy, nie marudzimy. Stankowałem 2000 litrów, mam już tylko 1200, 800 litrów uciekło, a ja ledwo 2 przyjazdy zrobiłem. Oj, coś się obawiam, że będę musiał jechać drugi raz do sklepu, kupić Mausera i go zatankować. I oczywiście nie zatankuję pryskiwacza do pełna, tylko tam z 500 może mniej litrów, tak żeby on mi został na później, no bo przecież on tu nie pójdzie, a przecież herbicyd, który zostanie w opryskiwaczu się zmarnuje. No i niestety, tak jak się obawiałem, musiałem pojechać jeszcze raz do sklepu, zatankować opryskiwacz i przyjechać tutaj dokończyć oprysk. Zatankowałem tylko 500 litrów, więc spokojnie, nie stracę na tym, ale tak jak widzieliście, dostałem 11 tysięcy, no prawie 11, bo 10 900, ale i tak jest dobrze. Obawiałem się, że dostałem tylko 5000, a dostałem 11, więc jest super, dobra. Zanim zacznę kolejny kontrakt, sprawdziłem sobie jeszcze ceny farmlandów. Najtańszy farmland, jaki znalazłem, jest za 25 tysięcy. Tylko się zastanawiam, czy jest sens go kupować? Czy może nazbierać trochę więcej i kupić coś lepszego? A może zamiast kupowania lepszego farmlandu, zrobić coś z tymi pieniędzmi? Bo mam jeden pomysł, który nie wiem, czy wam się spodoba, ale mi się by bardzo spodobał, bo można na nim bardzo dużo zarobić. Zobaczymy, pokażę wam go później i mi napiszecie po prostu w komentarzach, co sądzicie o tym sposobie. Czy lepiej go nie używać, czy można przymknąć oko i mogę sobie tak trochę zarobić. Choć uważam, że jeśli to jest dalej w grze i tego nie wycofano, a gra ma tyle już miesięcy, to raczej to jest legalne i mogę tego sobie używać. No dobra, ledwo wjechałem na pole i już jest pierwsza belka. I tak zauważyłem, że jedna belka to około 5000 litrów, no dokładnie 5000 litrów. I co gdyby po najlepszej cenie sprzedać cię za 63 euro, to wychodzi jakoś 315 euro z jednej belki. I jeśli wyjdzie 20 tutaj belek, to jest więcej niż dostanę za kontrakt. To możliwe, że lepiej było teraz pobelować to i po prostu zawieźć na skup. Myślałem, żeby też to od razu powozić belarku, czyli teraz zbeluję belkę i ją po prostu zawieźć do skupu. Ale skup jest niestety za daleko, więc mi się to nie opłaca. Tą belkę, którą teraz będę miał, wywiozę na drogę, żeby sprawdzić, czy gra czytuje tylko belki z pola, czy te, które też zawiozę gdzieś indziej. Bo tak pomyślałem, że jeśli ona czytuje tylko z pola, no to tak mogę sobie trochę może zarobić, bo bym sobie tak powywoził parę belek gdzieś tam na drogę i potem jakbym miał jakieś zadanie z użyciem przyczepy, czy to samozbierającej, czy zwykłej, to bym sobie po prostu podjechał, wrzucił na przyczepę tą belkę, zawiózł, sprzedał, no i jakoś bym tak sobie dorobił. Ale czy mi się to uda, nie wiem. Zobaczymy na końcu misji, bo jeśli mi ta gra wciągnie tą belkę razem z tymi wszystkimi, które są na polu, no to mój plan się po prostu nie sprawdzi i tyle. A i pewnie dużo z was będzie się pytało i zamartwiało, co z przygodami Wesołego Rolnika. Nie bójcie się, przygody będą tak jak teraz były. Czyli nic się nie zmienia, po prostu ta seria będzie dodatkową. Jak teraz filmy z przygód Wesołego Rolnika pojawiają się w niedzielę i w środy, to ta na przykład seria będzie się pojawiała w wtorki, piątki albo inny termin. Po prostu to jest jeszcze do ustalenia, bo na razie nie wiem, czy wam w ogóle ona się spodoba, bo jeśli wam się nie spodoba, to bez sensu, żebym ją nagrywał, nie? Ale mam nadzieję, że wam się spodoba. To jest dopiero pierwszy odcinek. Musicie się jeszcze nauczyć, musicie się jeszcze przyzwyczaić do mojego głosu oczywiście, bo jesteście na razie nauczeni do tamtego, ale powoli może jakoś się przyzwyczaicie. No i dobra, kontrakt z belowaniem zakończony. No niestety. Wszystkie belki zniknęły, włącznie z tymi, co są na drodze. No mój plan się po prostu nie powiódł. Nie zarobię sobie dodatkowych pieniędzy. No ale dobra, trudno, trzeba zacząć kolejny kontrakt. Widzę, że tutaj jeden jest taki fajny z chwastownikiem. Wygląda na taki szybki w miarę. To go szybko jeszcze zrobię. 5000 za niego wpadnie, minus wypożyczenie. Czyli mogę go wziąć tam. Będę się starał wam pomijać jakieś takie nudniejsze momenty, no żeby was po prostu nie zanudzać. No, jeśli będę robił pół godziny tą samą rzecz, no to bez przesady, no każdemu się to znudzi. Dlatego będę się starał jakieś albo wybierać najciekawsze momenty, albo ciąć po prostu w połowie gdzieś, tak żeby po prostu pokazać wam tylko początek i koniec i tyle. No bo tutaj teraz, no wiadomo, będę przez pierwsze parę odcinków tylko robił kontrakty, żeby zarobić pierwsze pieniądze, bo no inaczej się nie dorobię. Nie mam pieniędzy, nie mam żadnych znajdziek, nie mam nic, więc tak muszę zrobić. Więc musicie się chwilę przemęczyć, ale żeby potem było z górki już, bo jak zarobię pierwsze, nie wiem, 100 000, 200 może, to już będę miał na pewno land swój własny, jakiś może ciągnik mały, parę tuneli i jakoś to już poleci do przodu. A teraz, no muszę robić te kontrakty. No i dobra. Kontrakt z chwastownikiem już skończyłem, musiałem go wam cały pominąć, no bo tragedia. Zrobiłem tyle omijaków, że musiałem co chwila klikać escape, żeby sprawdzić, gdzie jest jeszcze omijak do poprawienia. No i byście mieli tylko dyskotekę na ekranie, więc wolałem to pominąć,
odebrać pieniądze i tyle. Teraz wybrałem sobie prasowanie znowu, ale musiałem po prostu cokolwiek wziąć, żeby mi się odświeżyły nowe oferty. Nie dostanę za dużo, bo tylko 1200, ale zrobię to szybko i będę miał dzięki temu nowe, może lepsze oferty. W tych kontraktach fajne jest to, że mogę sobie potestować maszyny przeróżne, czy to małe, czy to duże, czy średnie, jakieś opryskiwacze, no wszystko po prostu. I wiem teraz na pewno, że nigdy nie kupię chwastownika, bo to była chyba najgorsza rzecz, jaką robiłem i najnudniejsza. Dlatego lepiej kupić szeroki opryskiwacz i nim szybko popryskać. Albo drugą fajną rzeczą jest to, że takim Fendem no na pewno prędko bym sobie nie pojeździł, a dzięki kontraktom mogę sobie go przetestować. No fajna maszyna duża, ale kosztuje swoje i z moim budżetem to na pewno prędko mnie nie będzie na nią stać. I tutaj znowu zacząłem kombinować, jak tu jakoś oszukać albo jak zarobić trochę więcej i postanowiłem, że znajdę skup, na którym jest najlepsza cena za słomę i pojadę tam z belkami i je sprzedam. Z racji takiej, że tutaj tylko będą 2 belki, może 3, nie więcej, to raczej to wszystko powinno się zmieścić w tej prasie i żadna nie powinna spaść na ziemię. I dlatego spróbuję pojechać na skup i sprzedać. Może akurat uda mi się zarobić więcej. Za ten kontrakt dostałem tylko 1000 euro, no to nawet jakbym to stracił, to nie będę płakał, a zawsze mogę znaleźć jakiś sprytny sposób na zarobienie większych ilości pieniędzy. Belek mi się nie udało sprzedać, ale za to pogadałem sobie z Dawidem, pobiegałem trochę po tym skupie całym, no i zaczynam kolejną robotę. Tak sobie kultywuję i pomyślałem, że po co ja mam to robić, skoro może za mnie to zrobić pracownik i niech on to za mnie robi, a ja idę w tym czasie, zrobię kolejne zadanie i tak z tego co wiem mogę robić 3 zadania, więc jedno będzie robił pracownik, drugie będzie robił pracownik, a trzecie ja, albo po prostu też kolejny pracownik, a ja po prostu będę ich nadzorował, czy robił dobrze, czy nie, a jak ktoś po prostu będzie źle robił, anuluję i będę sam robił. A i oczywiście we wszystkich pracach nie mogę zatrudnić pracownika, pracownik na przykład się nie nadaje w belowaniu, to muszę ja robić sam, więc takie prace jak belowanie, czy zbieranie słomy, czy owijanie belek, to do takich rzeczy po prostu nie mogę zatrudnić pracownika, więc będę musiał robić to sam. Do tego po prostu 2 pracowników będzie robiło jakieś takie rzeczy typu sianie i koszenie, albo na przykład oprysk. Jedyny minus tego jest taki, że jeśli zatrudnię pracownika do siania, oprysku, to pobierają mi pieniądze nie tylko za samą robotę, ale jeszcze za sam oprysk albo nawóz. I to jest jedyny minus. Bo zamiast pobierać z baku, oni wolą to kupować od nowa jakby. Dlatego albo to wyłączę, albo będę po prostu sypał jakieś znikome ilości, tak żeby mi po prostu nie tracili pieniędzy, bo i tak oni tego nie wykorzystają, a i tak sobie to kupują od nowa, a jeśli mnie nasypię w ogóle, to jest taki problem, że oni nie zaczną w ogóle pracować. Dlatego im muszę przynajmniej nasypać 10 litrów, tak żeby po prostu cokolwiek mieli i wtedy będą normalnie robić. Dobra, kolejny kontrakt to jest odchwaszczanie. Tego na pewno nie zamierzam robić. Już raz miałem do czynienia z chwastownikiem i jest taki problem, że nie widać tego, gdzie zrobione już jest, a gdzie nie. I musisz jeździć jak debil po całym polu i szukać tego miejsca, gdzie jest jeszcze nie zrobione. Dlatego lepiej puścić pracownika, niech on to robi, bo on wiadomo, zrobi to według jakiegoś schematu, a ja po prostu gdzieś tam pominę i ja wolę tego nie robić. A w czasie jak pracownik będzie odchwaszczał, to ja pojadę sobie, rozsypię nawóz, to jest prosta robota. Jak nie pojadę, tak i tak zasieję, tam pokręcę się chwilę, on jest szeroki, to dam radę, a tym chwastownikiem gdzieś kawałek pominę i trzeba wszystko robić od nowa, to ja mówię, ja wolę robić coś innego. On tu już puszczony, lecę dalej, kultywuje się samo, to ja lecę tym malutkim traktorkiem i rozsypię nawóz. Powiem wam, że te przejazdy przez ten most to jest tragedia. Trzeba pół godziny czekać, żeby ta tratwa do ciebie przyjechała, żebyś na nią mógł wsiąść i żeby znowu pojechać. Według mnie, jak będę, jeśli się da w ogóle, to jak już będę miał jakieś pieniądze, to postawię swoją kładkę, żeby tędy móc szybciej przyjeżdżać. No bo to jest tragedia, zanim ja je przywołam, zanim ona przyjedzie i zanim znowu przejadę i otworzę te wszystkie szlabany, to tyle się na tym czasu traci, że lepiej chyba było już przejechać dookoła i by było szybciej. A jeśli się da, to po prostu postawię kładkę. Nie wiem, czy się da, od razu mówię, zobaczymy. Na razie nawet nie sprawdzam, bo nie mam pieniędzy, mam dopiero ponad 30 000 na koncie, a te pieniądze, chociaż mógłbym już wydać na coś, postanowiłem, że na razie nie kupuję tej malutkiej działeczki, zbieram jeszcze więcej, bo skoro odkryłem taki sposób na to, że mogę brać tych 3 pracowników na raz, to po co mam teraz się ograniczać, kupować jakąś malutką działkę gdzieś daleko, skoro mogę kupić sobie tą, która jest na przykład na gospodarstwie. Tam przy gospodarstwie jest takie jedno pole na środku, ono jest chyba środkowe bodajże, ono tam jest za 50 000 niecałe, to tam lepiej kupić, bo już obok mam kolejne pola i w razie czego mogę się rozbudowywać na szerokość. Plus do tego mogę kupić sobie gospodarstwo, te główne, które jest na mapie już i uważam, że to będzie lepszy sposób. Najpierw kupuję tu sobie działkę, zbieram pieniądze, kupuję tunele, znowu zbieram pieniądze i tak w kółko aż zarobię. Jakoś ci pracownicy w tej grze dziwnie działają. Orają w kompletnie dziwny sposób. W poprzednich farmingach on zaczyna od lewej strony, dojeżdża do końca
i tak cały czas aż do prawej, tak w skrócie, nie? A ten tu gdzieś zaczyna w środku, leci na środek z drugiej strony, tak dziwnie oni orają. Ani to sensu, ani to logiki. Rozumiem, dlaczego tak Gian zrobił, no bo po prostu wcześniej było tak, że jak stało jakieś drzewo, czy jakiś słupek, to on zawracał poza polem, a teraz jak zacznie od środka, to zawraca sobie na polu i przez to pewnie oni są jacyś mądrzejsi, choć mi się nie wydaje, ale niech tak będzie. Dobra, mój sposób, jak widzieliście, kupuję maszyny i je sprzedaję w sklepie. To jest ten właśnie mój sposób, na który wpadłem i możecie mi powiedzieć, czy go używać, czy nie. Według mnie jest fajny, bo te maszyny i tak można kupić i można je sprzedać, a dlaczego by nie zarobić na tym? Jeśli taka mechanika jest w grze wprowadzona, no to tak musi być. Już jest jakiś czas po premierze, nie naprawili tego, może nie mają zamiaru w ogóle tego naprawiać i tak musi być, nie wiem, ale postanowiłem, że sobie tego użyję, zawsze coś, jakiś dodatkowy pieniądz będzie, a zresztą widzieliście, kupiłem ciężarówkę za 55 000, sprzedałem za 61. 6 000 zysku, no chyba fajny zarobek, no dlaczego by z tego nie skorzystać, jeśli mogę bez żadnego naprawiania, bez niczego, tylko kawałek dosłownie przejeżdżam i mam pieniądze. Tak samo będę ze wszystkim robił, tam mam jeszcze jakieś przyczepy, traktor i takie inne rzeczy, dlatego wszystko zamierzam kupić i sprzedać i zawsze jakieś parę groszy wpadnie. Najciekawszy będzie ciągnik, tam najwięcej zarobię, ale zanim do niego dojdę, to jeszcze czasu trochę minie, dlatego na razie trzeba się skupić na robieniu kontraktów i na tym cały czas zarabiać pieniądze. Teraz zauważyłem, że mam tylko jeden kontrakt, dlatego puszczę pracownika, niech rozsiewa nawóz, a ja szukam jakiegoś nowego, lepszego kontraktu, który może robić drugi pracownik i trzeciego, który pewnie zrobię ja. Chyba że będzie coś prostego, co może zrobić pracownik, to dam trzeciemu pracownikowi, bo te rozsiewanie to jest szybka sprawa, dosłownie ledwo dojadę z kultywatorem na pole, już powinno być skończone. No niestety, prawie cały odcinek o tych samych pracach, albo robię nawozy, albo kultywuję, no niestety, musimy się przemęczyć, no bo inaczej niestety nie zarobię. Albo mogę robić kontrakty, albo no nie mam nic, bo nie chcę brać kredytu, tak jak już zresztą mówiłem na samym początku, że nie mogę wziąć kredytu, ani nie chcę używać znajdziek, dlatego przemęćmy się ten odcinek, w następnym może już będzie lepiej, na pewno postaram się robić mniej tych kontraktów, albo nie robić samemu tych kontraktów, tylko żeby robili je pracownicy, a ja w tym czasie nie wiem, może uda mi się zarobić na ciągnik, albo wynajmę po prostu ciągnik i już zacznę kupować na przykład pole, albo obrabiać swoje pole, no zobaczymy, nie mam pojęcia co będzie w następnym odcinku, ale spokojnie, jeszcze się chwilę musimy przemęczyć, może pierwszy jeden, może jeszcze drugi odcinek, może 3 odcinki się przemęczymy, tak, no bo nie chcę rzucić tych kontraktów i pójść na jakąś inną robotę, no bo w sumie nie mam co nawet robić. Musiałbym kupić działkę teraz w lesie i ją wycinać, ale nie mam tyle pieniędzy. Może pod koniec odcinka będę miał 100 000, no ale co to jest 100 000? Za tyle nawet nie kupię działki fajnej jakiejś w lesie, prawda? Dlatego przemęczmy się chwilę. Kupię zaraz działkę, swoją już tą główną, na której będę się budował. Tam może uda mi się jeszcze dzisiaj kupić tunel. Choć zakupu tunelu nie gwarantuję, bo może to zrobimy w następnym odcinku. Tak samo działkę. Nie wiem, czy działkę kupimy dzisiaj. Może kupimy w następnym odcinku działkę, tunel, a może 2 tunele od razu. Zobaczymy, ile będzie pieniędzy. Na razie chcę zarobić te 100, może 120 000, tak żeby móc na spokojnie sobie kupić działkę, tunel, może jakiś beczkowóz, nie wiem, mały, duży. Zobaczymy, ile dostaniemy pieniędzy. Uważam, że najlepszym zarobkiem są tunele. Możecie też mi napisać, co o tych sądzicie, o tym zarobku, czy może wy macie jakieś lepsze sposoby. Według mnie najlepsze są szklarnie, bo w poprzednim farmingu, jak nagrywam serię z No Man's Land, nie wiem, jeśli ktoś tu jest i pamięta tą serię, no to naprawdę pozdrawiam i szanuję za wytrwałość, że ktoś już tu wytrwał ponad rok, no to naprawdę się cieszę i możecie mi napisać, co jest fajnym sposobem na zarobek. Tak jak mówię, w No Man's Land to były tunele, miałem, pamiętam wtedy chyba z 20 tuneli i każdy tunel był jeszcze ulepszony na maksa na 10 poziom. Tutaj tego nie będę używał takiego sposobu, bo to wtedy można było zrobić modem, który po prostu ulepszał fabryki. No ale ja tu takiego moda nie będę miał, tak jak mówiłem na samym początku filmu, ja tu żadnych modów nie będę używał, więc to jest czysta podstawka gry i na tej czystej podstawce muszę się dorobić. No i wracając do No Man's Land, to tam było tak, żeby zarobić pierwsze pieniądze, to trzeba było albo ścinać drzewa, albo kosić trawę. No na początku nie miałem pieniędzy, miałem chyba tylko piłę, no więc musiałem ściąć parę drzew, sprzedać się, wszystko ręcznie zanieść. Potem dopiero wypożyczyłem mi jakiś chyba mały pojazd albo ciągnik z przyczepką. Wtedy już mogłem ładować więcej tego drewna i je sprzedawać. I dopiero potem
wypożyczyłem jakiś chyba kultywator i stworzyłem pole, które potem zasiałem, a nie, jeszcze przed stworzeniem pola, to w miejscu, w którym właśnie te pole miało się pojawić, najpierw to trawę wykosiłem, która tam rosła i dopiero wtedy spożyczyłem kultywator i stworzyłem pole i wtedy je zasiałem i tak dalej. No, więc i na końcu dopiero postawiłem tunele, bo wtedy tam chyba tunel najtańszy 12 000 kosztował, no ja tyle nie miałem. A żeby to mieć, to musiałem właśnie stworzyć pole, zebrać te pole, sprzedać zboże i dopiero mogłem sobie pozwolić na tunel. No z racji, że tam nie było możliwości robienia kontraktów, bo to była płaska mapa i na dodatek pusta, tam nie było kompletnie żadnego pola, no to jedyną opcją to było to, co właśnie powiedziałem, ale z racji, że gram na tej mapie i tu nie ma takiej możliwości, to muszę robić najpierw kontrakty i dopiero potem mogę się zacząć rozwijać. Ale może kiedyś też spróbuję powtórzyć to, co wtedy. Jeśli wyjdzie No Man's Land, no to na pewno powtórzę taką serię, a jeśli nie wyjdzie No Man's Land, to stworzę swoją własną pustą mapę i na niej zacznę od zera, bo zacznę dosłownie z jednym drzewem, może z 2 drzewami, no i od takiego kompletnego zera, no będę musiał, nie wiem, stworzyć jakąś ogromną farmę, albo zrobię takie challenge sobie, że od jednego drzewa do 1 000 000 i koniec serii. Nie chciałbym, żeby to była jakaś długa seria, czy coś, no chyba, żeby wam się bardzo jakoś spodobała i to wtedy byście chcieli jej więcej, no to spoko, ale taki może szybki challenge. Możecie też dać znać, co o tym sądzicie, czy wam się by takie coś spodobało, czy lubicie takie filmy, czy nie. Oczywiście też z przyspieszeniem, tak jak teraz macie, żeby nie zanudzać, bo według mnie nagrywanie takich filmów typowych, czyli jak ktoś siada, mówi cały czas, komentuje to samo, co się dzieje, bez przyspieszenia, według mnie to już trochę przynudnawe są te filmy, szczególnie dla osób, które teraz oglądają TikToka czy jakieś shortsy, no to dla nich takie filmy są nudne i oni dosłownie oglądają po 5 minut i wyłączają, bo kto ci teraz obejrzy film 40-minutowy? Tak samo ja staram się nie robić filmów z przygód wesołego rolnika powyżej tam 20-25 minut, bo potem już ludzie uciekają, no nikt nie ma czasu obejrzeć filmu 30 czy 40 czy godzinnego. Przynajmniej ja tak na razie uważam. Jak zauważyłem, że jest film 30-minutowy, raz na jakiś czas oczywiście można wrzucić taki, ale jakbym miał codziennie dodawać taki sam film, czyli nie wiem, wsiadam do ciągnika i oram tylko, albo inną rzecz robię bez przyspieszenia, według mnie to jest za nudne już. No i oczywiście wiem, że niektórzy z was to chcieliby i godzinne nawet filmy, albo i dłuższe z przygód wesołego rolnika, ale no dla mnie to jest no za dużo czasu trzeba spędzić na takim filmem, bo wyprodukowanie takiego 1-godzinnego filmu, który by był jeszcze ciekawy na dodatek, bo ja jakbym miał po prostu siąść i jechać i orać pole przez godzinę, to jest no chwila, moment dosłownie, nie? I nic nie mówić jeszcze na dodatek, bo najważniejsze to jest mówienie, no tworzenie głosu przez AI, no naprawdę zabiera dużo czasu, a na dodatek jeszcze wymyślenie jakiejś tam historii, co jeszcze można mówić, no to długo trwa, dlatego przygody wesołego rolnika trwają te po 10-20, czasami no jeden odcinek się trafił 30-minutowy, ale to był akurat wyjątek, tam akurat dużo się działo, różnych akcji, ale wolę się trzymać, żeby były po 20 minut, nie więcej. Z tej serii planuję, żeby się odcinki pojawiały trochę dłuższe, no po 30 minut, ale w tej serii chyba też wolałbym nie przekraczać tych 30 minut. Według mnie to już jest za długo. Te 30 minut to jest takie idealne. Nie za długo, nie za krótko. Oczywiście nie obiecuję, że każdy odcinek będzie miał 30 minut. Niektóre będą krótsze, może niektóre będą też dłuższe. No ta seria też jest trochę inna. W Przygodach wesołego rolnika to wszystko tak wolniej trochę leci, nie muszę się nigdzie śpieszyć, jakby to jest typowe polskie gospodarstwo. Tam wszystko się dzieje powoli, tam nie ma pośpiechu, a tutaj to już jest Ameryczka, tutaj musimy szybciej, lepiej, więcej i tak wiecie o co chodzi, więc tutaj będą trochę dłuższe odcinki i na dodatek dużo więcej będzie się działo w nich. Dobra, biorę ostatni kontrakt, no niestety znowu to będzie koszenie łąki, no to jest najlepiej płatny kontrakt, więc no muszę go wziąć, ale to już wam oszczędzę, zrobię sobie to poza odcinkiem, no a wam dziękuję za oglądanie tego pierwszego odcinka z serii od zera, mam nadzieję, że wam się spodobał i zapraszam do kolejnego. Elo.